Dobry wieczór Państwu. Tu Państwa korespondent od spraw mobilności. Rok 1926. Świat właśnie odkrywa, że daleko to coraz częściej tylko kwestia rozkładu jazdy. Zaczynamy od 2 kółek, które zamiast benzyny wymagają jedynie solidnego śniadania i odrobiny zapału, bo rower to dziś coś więcej niż pojazd. To plan dnia, narzędzie pracy i manifest wolności. Każda marka kusi czymś innym. Rowery Kamińskiego dostępne na raty. Peugeot wygrywa Tour de France. Raleigh oferuje niezniszczalną stal. Adler czaruje precyzją, a Columbia to po prostu najszykowniejszy sposób, by zameldować się w biurze. Tylko że kiedy wszyscy wyjeżdżają na drogi, robi się tłoczno. W Londynie na Piccadilly elektryczne oko sygnalizacji już mruga do kierowców, czasem ostrzegawczo, czasem z wyraźnym zniecierpliwieniem. W Warszawie trwają pierwsze testy tego wynalazku. To moment szczególny. Do naszej codzienności niepostrzeżenie wkracza automatyzacja. Dlatego dla świętego spokoju ruchem wciąż dowodzi człowiek. Policjant w białych rękawiczkach. A w sercu miasta? Tam niepodzielnie króluje tramwaj. Ten dzwoniący symbol nowoczesności nie zna litości dla dorożkarzy, wypychając ich powoli na karty historii. To właśnie w tramwaju, w porannym tłoku wykuwa się charakter miejskiego dżentelmena, człowieka, który potrafi czytać gazetę, trzymając się jedną ręką uchwytu, a drugą pilnując własnego nakrycia głowy. Ale żeby ten cały ruch nie skończył się spektakularną stłuczką, Europa właśnie domyka standaryzację znaków drogowych. To koniec z domysłami. Czy tabliczka przy drodze to surowy zakaz, czy jedynie uprzejma sugestia lokalnego sołtysa? Od teraz trójkąt ma ostrzegać wszystkich tak samo, niezależnie od tego, czy prowadzą lśniącego Buicka, czy wóz z sianem, który akurat nie ma ochoty ustąpić pierwszeństwa. Żeby rozładować ten tłok, miasta stawiają na autobusy. Londyńskie piętrowce AEC typu NS mają już dachy, więc pasażerowie na piętrze nie są już tylko mokrą anegdotą. Wieść o nich idzie aż do Bombaju, gdzie w lipcu 1926 roku rusza pierwsza linia. W dalszych podróżach niezawodna pozostaje kolej. Tu punktualność to sprawa honoru. Dla bywalców salonów kolej bywa też hotelem na szynach. Błękitny pociąg to ucieczka ku słońcu lazurowego wybrzeża. Natomiast majestatyczny Orient Express w 67 godzin zabierze nas do Stambułu. By ciągnąć takie pałace na kołach, potrzeba mocy. W Wielkiej Brytanii szlakami rządzą lokomotywy GWR Castle Class, pędzące z prędkością, przy której kapelusz pasażera może niespodziewanie zwiedzić okolice Oksfordu. A ocean, transatlantyki, jak Mauretania czy Olimpik, zamieniają ocean w turystyczną atrakcję. A potem człowiek patrzy w górę, w powietrzu sterowce i samoloty walczą o przyszłość. Norge przelatuje nad biegunem północnym. Powstaje Lufthansa, a brytyjskie Imperial Airways dbają już, by herbata w locie do Paryża nie drżała w filiżance zbyt mocno. Tymczasem na lądzie Amerykanie tworzą gęstą sieć US Highway System. To tysiące kilometrów obietnicy i kurzu, a Henry Ford wprowadza 5-dniowy tydzień pracy. Robotnik ma już samochód i coś jeszcze bardziej unikalnego – weekend.
I tak wygląda mobilność roku 1926. Od roweru na raty, przez pociągi będące synonimem elegancji, po linie lotnicze, które robią z mapy folder reklamowy. Świat przestał stać w miejscu, zaczął jechać, płynąć i całkiem elegancko lecieć. Drodzy Państwo, wrócimy po krótkiej przerwie. W międzyczasie zachęcamy do korespondencji z naszą redakcją. Zamykamy reklamowym anonsem. Najlepsze cyklistówki na bicykl i motocykl jedynie w warszawskim składzie czapek i kapeluszy Sterkowski. Polecamy się już od 1926 roku. Tu Radio Days 1926. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Czytał Stanisław Górka.